Hej, witajcie! Już niebawem druga edycja Mistrzostw Semilac Nail Art Championship. To dobry moment, aby przypomnieć sobie, jak wyglądała pierwsza odsłona tego prestiżowego wydarzenia. Osobiście byłam zachwycona, patrząc na pracę tak zdolnych uczestniczek i ich wysoki poziom umiejętności oraz zaangażowania. Dziś jest ze mną jedna z najzdolniejszych zdobywczyni trzeciego miejsca w kategorii manikier hybrydowy, a obecnie instruktor Akademii Semilac Aleksandra Kaczmarek. Witajcie. Tak, już instruktor, aż samej ciężko mi w to uwierzyć. Jak widać, warto walczyć o spełnienie marzeń. Jeśli obawiacie się, że Was zjadłby stres, dziś z Olą opowiemy Wam, jak wyglądają mistrzostwa od podszewki. Damy Wam także parę cennych rad i wskazówek, dzięki którym w pełni zaprezentujecie swój talent, a przy okazji będziecie dobrze się bawić i może zdobywać wyjątkowe nagrody. Jeśli jeszcze zastanawiacie się, czy wziąć udział w mistrzostwach Semilac Nail Art Championship, to po obejrzeniu dzisiejszego odcinka nie będziecie miały żadnych wątpliwości. Dla mnie ta decyzja okazała się być przełomową w życiu. Okej, a powiedz nam, co Cię skłoniło do wzięcia udziału w tych mistrzostwach? Rywalizacja to nieodłączny element mojego życia. Od najmłodszych lat startowałam w zawodach, głównie sportowych. Można stwierdzić, że pod jakimś względem byłam przygotowana do rywalizacji czy oceny moich poczynań przez innych. Semilac ogłosił mistrzostwa w okolicach Nowego Roku. W tym też czasie na instagramowym profilu Semilaca ukazało się zdjęcie wykonanej przeze mnie stylizacji. Zyskało ono ogromną liczbę polubień oraz komentarzy. Był to dla mnie bodziec do tego, aby podjąć decyzję o starcie. Miałam oczywiście mnóstwo wątpliwości. Stylizacją paznokci zajmowałam się hobbystycznie. Na co dzień pracowałam w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Myślałam, że nie mam szans z osobami, które zajmują się tym zawodowo, ale mój duch sportowy znów się obudził i powiedział: jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz, zaryzykuj. Wierzę, że nic nie dzieje się przypadkowo. Miałam takie przeczucie, że publikacja mojej pracy na Instagramie w czasie zapisów na mistrzostwa to znak i los chce, abym się na nich znalazła. Nie ukrywam, że perspektywa zdobycia nagrody również była dodatkową mobilizacją. 20 000 złotych to naprawdę sporo. Dobrze, a jak wspominasz ten dzień? Towarzyszył Ci stres? Oczywiście. Kiedy na sali zobaczyłam te wszystkie uczestniczki, ich ogromne kuferki, zestawy pędzli i innych akcesoriów, zaczęłam się zastanawiać, co ja właściwie tutaj robię z moim jednym pędzelkiem do zdobień i folią po bloczku polerskim służącym jako holder. Jednak na całe szczęście stres minął po włożeniu pierwszego pomalowanego paznokcia do lampy. Pomyślałam sobie, rób to tak jak zawsze, a będzie dobrze. Kolejna dawka emocji towarzyszyła zarówno mi, jak i mojej modelce w momencie oczekiwania na ocenę wykonanej stylizacji. A ten czas był dość długi, ponieważ miałyśmy ostatni numerek. Przy drugiej kategorii, czyli nail art, stres był dużo mniejszy. Wiedziałam, że to nie jest mój konik. W momencie ogłoszenia wyników nie śmiałam nawet marzyć, że usłyszę swoje nazwisko. Kiedy jednak je wyczytano, rozglądałam się po sali, szukając innej Aleksandry Kaczmarek. Jak już do mnie dotarło, że chodzi o mnie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz się tak cieszyłam. Nie umiem Ci więcej powiedzieć o tym momencie, ponieważ z tych wszystkich emocji wiele uleciało mi z pamięci. Powiem tylko tak: totalne zaskoczenie i nieziemska euforia. Ola, a jak przygotowywałaś się do mistrzostw? Może masz jakieś rady i wskazówki dla dziewczyn, które teraz chciałyby wystartować? W pierwszej kolejności należy zadbać o odpowiednie zapakowanie wszystkich niezbędnych produktów Semilac do wykonania manikur hybrydowego. Organizator zapewnia stół, 2 krzesła oraz dostęp do prądu. A reszta? Jako totalny laik w tej kwestii moje przygotowanie było bardzo intuicyjne. Pomimo już udział w obu kategoriach, nail art oraz manikir hybrydowy jest obowiązkowy, stawiałam na jedną. Należę do tych bardziej technicznych stylistów, dlatego skupiłam się na manikirze hybrydowym. Przygotowania rozpoczęłam od poszukiwania modelki. Przy jej wyborze powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby dłoń modelki była smukła, miała ładną skórę, no i przede wszystkim paznokcie miały piękną, długą płytkę. Ważne jest też to, abyśmy przed mistrzostwami wykonały 2 czy 3 stylizacje na naszej modelce, aby poznać jej paznokcie, skórki. Paznokcie przed rozpoczęciem mistrzostw należy przygotować, to znaczy opracować kształt oraz wyciąć skórki. Nie wolno matowić płytki. W drugiej kategorii paznokcie najlepiej wcześniej przedłużyć do 3 cm.
Oprócz tego, że modelka użycza nam swoje dłonie i paznokcie, w tym dniu jest dla nas też dużym wsparciem. Osobą, która sprawdzi, czy wszystko mamy na stanowisku. W stresie możemy zapomnieć o wyciągnięciu czegoś z kuferka, a w trakcie trwania konkurencji dobieranie jest surowo zabronione. Jej zadaniem jest również kontrolowanie czasu, dlatego warto, aby na stoliku znalazł się tradycyjny zegarek. Pamiętajcie, że dłonie modelki oraz nadgarstki powinny być pozbawione ozdób oraz znaków szczególnych, takich jak tatuaż, znamiona i blizny, które umożliwiają identyfikację modelki w czasie oceny jury. Jeśli chodzi o przygotowanie do konkurencji, to w domu warto wykonać paznokcie w regulaminowym czasie. Link do regulaminu znajdziecie w opisie. Okej, a jeżeli chodzi o Twoje przygotowanie do nail artu, to powiedz mi, czy to był totalny spontan, czy miałaś już wcześniej zaplanowaną stylizację? Na początku był plan, by wykombinować coś na miejscu. Jednak szybko zmieniłam zdanie i tę konkurencję też chciałam potraktować poważnie. Przeanalizowałam temat, w głowie zrodził się określony pomysł i przeniosłam go na tipsy. Warto kilka razy poćwiczyć naszą stylizację właśnie na tipsie czy modelce, aby już na samym konkursie nie stwarzała nam ona problemu. Ola, udział w mistrzostwach w zasadzie zmienił Twoje życie. Teraz jesteś instruktorem Akademii Semilak. To życiowa rewolucja. Po tygodniu od mistrzostw otrzymałam telefon z zaproszeniem na rozmowę, gdzie dostrzeżono mój potencjał i zaproponowano mi pracę w Akademii Semilak. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj rozwijać swoje umiejętności i przekazywać je innym. I zrobiło się bardzo sentymentalnie, ale powoli musimy wracać do rzeczywistości, również barwnej. W końcu niebawem kolejna edycja mistrzostw. Mistrzostwa Semilak Nail Art Championship odbędą się 9 września w hotelu Andersia w Poznaniu. Tak jak poprzednio obowiązują dwie kategorie. Pierwsza to stylizacja French na jednej dłoni. Na jej wykonanie macie 45 minut. Kolor French wybieracie sami. Druga kategoria to zdobienie płaskie lub 3D. W temacie Semilak dookoła świata. Tutaj czas jest 2 razy dłuższy. Na pomalowanie drugiej ręki w tej konkurencji przewidziano 90 minut. W przypadku Frencha musi on być wykonany na naturalnej płytce paznokcia, natomiast paznokcie do nail artu mogą być przedłużone aż do 3 cm. Więcej informacji znajdziecie na stronie Akademii Semilak. Należy pamiętać, że udział w mistrzostwach to uczestnictwo w 2 konkurencjach i możliwość zdobycia 2 tytułów Diamond Master of Semilak oraz łącznie aż 10 000 złotych. Pula nagród to 20 000 złotych. Absolutnie nikt nie wyjdzie z pustą ręką. Każda uczestniczka oraz modelka otrzyma pamiątkowy gift pack, a jak widać na moim przykładzie, biorąc udział w mistrzostwach, można wygrać jeszcze więcej. W mistrzostwach może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu, a my postaramy się rozwiać Wasze wątpliwości. Już we wrześniu widzimy się na mistrzostwach. Do zobaczenia, pa!